nad tym miasteczkiem, za chwilę Wam pokażę, też góruje zamek, ruiny zamku. Internet podaje, że tymczasowo niedostępny, nieczynny, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Jadę do miasteczka o nazwie Diekrich, o ile to się dobrze mówi. Tam jest jeden z takich tutaj najsłynniejszych lokalnych browarów. Widziałem tam w pubach, w restauracji, w lodówkach, na półkach, że ten browar stoi. Tutaj wyszedłem na taki główny deptak, pokazać Wam, jak to wygląda. No tak jak wszędzie, budyneczki, restauracje, tam kwiaciarnia, tu jakaś kafejka. Tych miasteczek na terenie całego kraju, większych i mniejszych, jest sporo. Także tak naprawdę, jakby chciał tu człowiek szczegółowo ze wszystkim się zaznajomić, to w tym Luksemburgu, pomimo że kraj nieduży, śmiało można by tutaj spędzić na pewno więcej czasu i tydzień byłoby za mało, ale wiadomo, nie ma się co tutaj wczuwać, rozczulać. Tutaj dosyć ciekawa rzeźba, fontanna. Tutaj jakiś tam chłopiec, wieśniak zbiera w czapkę monety wylatujące z tyłka osła. Taką miał ktoś koncepcję artystyczną. Z tego co widzę, to w niedzielę chyba sklepy też tutaj nieczynne. Jedynie restauracje widzę pootwierane. Inne sklepiki pozamykane. Chociaż tutaj widzę, jest jakiś sklep z pamiątkami. Może zajdę, zobaczę. No, I'm talking to camera. Okej. Przed chwilą jakiś gościu się do mnie przypieprzył, że filmuje. Musiałem mu tłumaczyć, że nie filmuję jego, tylko filmuję siebie. No tak to wygląda. Duży ruch. O, tu ciekawe auto. Nic tu po mnie. Spadam z tego miasteczka. Tutaj jakiś taki główny kościół w tym mieście. Dzisiaj niedziela. Niedawno widziałem, jak ludzie się wysypali. Akurat msza się skończyła. Idę do auta i jadę dalej. Przed chwilą mijałem McDonalda, mijałem sklep Aldi. Teraz przede mną tutaj Lidl. Także wszystkie znane marki, no niemieckie też tutaj są. Stacje benzynowe Arala, czyli też to, co jest w Niemczech. No niestety wygląda mi na to, że kolejna miejscówka, kolejny zamek, którego nie uda mi się obejrzeć, bo jest za takim tutaj murem. Zamek Berg wygląda ciekawie. Niestety brama zamknięta. Raczej własność prywatna. Tutaj widzę kamera. Także nie uda mi się wejść tutaj na teren. A szkoda, bo wygląda to interesująco. Jedziemy dalej. Zaraz sprawdzę na mapie, czy jeszcze mam coś po drodze. A jak nie, to już jadę do stolicy miasta państwa. Stolicy państwa miasta, no. Bo stolica nazywa się tak samo jak państwo, chociaż pełna nazwa państwa, o czym wcześniej nie wspominałem, to jest Wielkie Księstwo Luksemburga. A tak Luksemburg to po prostu mówi się jakby
w skrócie. Jestem w kolejnym miasteczku o nazwie Merś. Ta nazwa trochę kojarzy mi się, bo brzmi dokładnie tak samo jak nazwa wioski, w której teraz mieszkam na terenie Niemiec. Obie te miejscówki mają taką samą nazwę, Merś, z tym, że ta moja w Niemczech to jest nieduża wioska, a tu takie miasteczko, na terenie którego też znajduje się zamek. Tam już go możecie zobaczyć. Zamek z XIII wieku. Na terenie zamku znajdują się w tej chwili tutaj władze miasta, ale co nieco Wam tutaj pokażę. Obejdę w koło, jeśli będzie taka możliwość. Stryknę parę fotek. No nic nadzwyczajnego. Zameczek, siedziba lokalnych władz tutaj tego miasteczka Merś. Tutaj coś jest napisane, że jakieś muzeum. Godziny otwarcia od 10 do 5. Od 1 października do 30 kwietnia. O, tutaj jest jakieś nieduże, chyba malutkie muzeum w tej tutaj wieży. Tak, tu nie doczytałem, od 1 października do 30 kwietnia wstęp tylko na żądanie. Trzeba gdzieś tam w recepcji się dopytać, ale nie wiem gdzie to jest, nie będę już szukał, odpuszczam sobie. No powiem Wam, że ten Luksemburg, no to taki tam, nie? Dupy nie urywa. Przejazdem te, może nie tak jak ja 2 dni, to raczej za mało, ale te 3, góra 4 dni, więcej to chyba tutaj raczej nie ma sensu spędzać. No wiadomo, że ja wiele jeszcze nie widziałem, na pewno są jakieś tutaj ciekawe lokalizacje, ale no mówię, to jeśli ktoś szuka jakiejś tam rozrywki i lubi się zabawić, szuka knajp, lokali, gdzie się coś dzieje, życie nocne, no to raczej chyba nie tutaj. No nie wiem, jeszcze nie byłem w stolicy tutaj tego miasta, dopiero będę tam za jakieś tam może 40-50, no do godziny powinienem tam dojechać. Może tam to troszkę wygląda inaczej, ale w tych wioskach, w tych miasteczkach, w których byłem, no to no mam świadomość tego, że teraz jestem jakby poza sezonem, ale przypuszczam, że w sezonie wcale to jakoś tam lepiej nie wygląda. Także tutaj do Luksemburga warto przyjechać tylko, no jeśli ktoś lubi oglądać zamki, ruiny, tego typu rzeczy, muzea, bo no jest tam ich tutaj trochę. Tak jak już wcześniej wspominałem, część jest niedostępna do zwiedzania, bo to są jakby na terenie prywatnym, no ale są też tak jak te, w których do tej pory byłem, które Wam tam pokazałem. Są też takie większe, fajniejsze miejscówki, które warto na pewno zobaczyć. Jestem w kolejnym, no takim ciekawszym miasteczku, La Rochette, o ile dobrze to wymawiam, które klimatem bardzo mi
mi na to, w którym nocowałem, gdzie był ten fajny zamek. No i tutaj jest podobnie, bo nad tym miasteczkiem, za chwilę Wam pokażę, też góruje zamek, ruiny zamku. Internet podaje, że tymczasowo niedostępny, nieczynny, ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda. No niestety internet nie kłamał. Zamek niedostępny, zamknięte, ale spróbuję tutaj obejrzeć to, co się da. Trochę w koło przejdę, ale też miejscówka bardzo fajna. Podoba mi się miasto tam La Rochette u dołu. Obejdę tutaj z każdej strony. O, tu chyba nie ma przejścia. No niestety. No bardzo szkoda, że ten zamek nieudostępniony do zwiedzania, bo naprawdę prezentuje się dosyć fajnie. Wydaje mi się, że to głównie ze względów bezpieczeństwa, bo zamek ten jest mocno zrujnowany. No ale mogliby tam trochę coś bardziej zabezpieczyć i udostępnić, bo zamek też jest ogromny. Tutaj można obejść go w koło takim oświetlonym chyba w nocy szlakiem. No ten zamek jest oświetlony w nocy, też musi to wieczorem ciekawie wyglądać. No ale i tak, pomimo tego, że nie da się wejść do środka, i tak uważam, że warto tutaj przyjechać, zobaczyć. To miasteczko La Rochette też wygląda dosyć fajnie. Także też wydaje mi się taki ważny punkt tutaj na mapie Luksemburga. Dotarłem tutaj do bramy wejściowej. No i z tego, co tu jest napisane, wynika, że no ten obiekt jest jakby tymczasowo zamknięty od 15 listopada do 14 marca włącznie. Także tutaj chyba poza sezonem to jest nieczynne. W sezonie, jak przyjedziecie w lato, być może będzie jakaś możliwość zwiedzania tego zamku. Widzę, że tutaj można było śmiało też autem dojechać pod tą bramą główną, a ja jak głupi wspinałem się tutaj z buta. No ale warto było, czasem trzeba się troszkę zmęczyć. Dobrze jest. No są tu, widzę, idąc w koło tego zamku, takie niebezpieczne miejsca, tak jak tutaj. Zastanawiam się, kiedy ta skała, ten fragment skały, który tak jakby tu już oddzieli się od reszty, kiedy to runie w dół. Kwestia kilku lat i to się sturla tutaj w dół. Tak to wygląda. To by było na tyle tutaj z tego zamku. Wracam, chociaż nie lubię, ale wracam tą samą drogą. Schodzę na dół. Jeszcze tam rozejrzę się po tych uliczkach tego miasteczka i idę do auta. Jadę już do stolicy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to Luksemburg podobno jest w czołówce najbezpieczniejszych państw świata. No i wcale mnie to nie dziwi, bo tak jak mówię, tutaj jakiś
rozrywek wielkich nie ma się co spodziewać. Także cisza, spokój. Na motorze zawsze łatwiej niż z buta. Kolejny zameczek w miejscowości Heisdorf. W zamku tym znajduje się teraz dom seniorów. Ładnie tutaj widzę teren zagospodarowany. Tu jakaś fontanna, wkoło park. W parku nieduży cmentarz, zaraz spróbuję go namierzyć. Cmentarz zakonnic. No tu takie połączenie starego z nowym. Tamten stary zamek, tutaj już nowoczesna architektura. Teren tego parku tutaj jest dość rozległy. Nie chce mi się szukać już tego cmentarza. Nie wiem, gdzie on jest. Dziadki tutaj z tego domu starców, domu opieki mogą sobie tu pospacerować, pochodzić wśród tej roślinności, wśród przyrody, wśród drzew. Oj, to ciągnie się tam kawał drogi. Także ja już sobie daruję, odpuszczę. Nie chce mi się chodzić. Wracam do auta.